To jest prawdziwy game changer pod względem energii, samopoczucia. Ja mam nawet kursantów, gdzie znikają przypadki depresji, stanów lękowych. To jest proste, robimy to w 3 minuty. Po prostu jak mi kobiety wysyłają zdjęcia, to mówią: Karol, w 3 miesiące jest inne życie. Jeżeli ja biorę ten telefon, pierwsze co z rana i wchodzę na Instagram, czytam wiadomości, jakieś maile, mózg ma wystrzał dopaminy, bo jest nowa informacja. Czyli mózg nasz, ten gadzi, myśli: aha, to dzięki temu ja będę dłużej żył. I dlatego siedzę i scrolluję. Tylko problem jest taki, że człowiek pierwotny, żeby zdobyć pożywienie, musiał wykonać wysiłek fizyczny i czasem to trwało kilka godzin, więc on był w stanie w tym skupieniu, w koncentracji, w tym dyskomforcie... Na tą nagrodę poczekać. Dokładnie tak. Protokół mózg jak żyleta. Takie 3-4 kroki, jak wystartować z rana i to jak wprowadzicie inny dzień po prostu. Jak jutro zrobicie, jest inny dzień. Dziś zapraszam na rozmowę absolutnie fascynującą, gdyż moim i waszym gościem jest Karol Wyszomirski, jeden z najbardziej znanych polskich biohackerów, praktyk zmiany osobistej, trener mentalny, autor już kilku książek, który z niezwykłą pasją edukuje, no i nakłania nas wszystkich do optymalizacji zdrowia. Karol, dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie i że dziś będziemy mogli porozmawiać na tak fascynujący temat jak neurohacking. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę od tego, że zacytuję twoją wypowiedź. Neurohacking to nowoczesna metoda na przeprogramowanie twojego mózgu i układu nerwowego w celu uzyskania upgrade'u mentalnego i emocjonalnego oprogramowania. Przetłumacz proszę na polski i powiedz nam, czym jest ten neurohacking. Tak naprawdę neurohacking jest sposobem na to, żebyśmy nauczyli się wpływać na swój układ nerwowy, czyli swój stan i swoje emocje, tak żeby nam było łatwiej funkcjonować w życiu na co dzień, żebyśmy mieli taki większy wewnętrzny spokój, bardziej twórczą i kreatywną głowę, dzięki której możemy efektywnie i skutecznie rozwiązywać problemy, wyzwania, trudności bądź realizować cele. A jakie są filary tego neurohackingu? Dla mnie takim pierwszym fundamentalnym filarem tak naprawdę każdej zmiany jest o to, żebyśmy zadbali o ten nasz wehikuł, którym porusza się nasz umysł, czyli nasze ciało. Więc ciało jest takim pierwszym elementem, żeby ciało było odżywione, żeby nasza gospodarka hormonalna, która również decyduje o naszych emocjach, o naszym samopoczuciu, o tym, jak efektywnie działa nasza głowa, nas wspierała, czyli to jest taki fundament, na którym się opiera ten silny mental. I jak zrobimy te fundamenty, właśnie o czym pisałem w biohackingu, możemy przejść do takich kwestii bardziej zaawansowanych, czyli tego, jak wpływać na swój układ nerwowy, żeby po prostu wszystko nam łatwiej w życiu przychodziło i żeby te cele realizować. Czyli w życiu mówi się, że trzeba zaczynać od głowy, a jeżeli chodzi o takie hakowanie ciała, to jednak trzeba zacząć od ciała, a dopiero potem dołożyć głowy, tak? Tak, to jest taka moja subiektywna percepcja. Od 15 lat ponad pracuję z ludźmi, przeprowadziłem ponad 20 000 sesji indywidualnych już i większy efekt z mojej obserwacji daje najpierw to, że my zadbamy o swoje ciało, o energię, o fundamenty, aktywność, jedzenie, sen, hormony. I potem możemy podchodzić do tej głowy, bo głowa jest trudniejsza, żeby ją po prostu skonfigurować. Ma więcej różnego rodzaju zabezpieczeń, mechanizmów obronnych, jakim jest w ogóle to ego, czyli konglomerat naszych osobowości. Tak, to od tego bym zaczął. Jaka szkoda, że wtedy, kiedy ja zaczynałam i nawet nie umiałam tego nazwać, takie hakowanie swojego ciała, że nie znałam ciebie wcześniej i nie miałam przewodnika, który by tak fajnie mi podpowiedział, że od tego warto zacząć. Ale mam nadzieję, że dzisiaj nasi słuchacze będą mieli okazję skorzystać z tego. To w takim razie może zacznijmy od tego ciała. Jeśli już rozmawiamy o ciele, no to rozumiem, że odżywianie to by byłoby to jedna z tych pierwszych rzeczy, o których... To czym jest to odżywianie neurohackera? Odżywianie neurohackera. Neurohacker nie skupia się w takim klasycznym paradygmacie: liczę kalorie, jem 6 razy dziennie, przestrzegam restrykcyjnej diety, bo to bardzo często tak naprawdę prowadzi do efektu jojo, do dużego stresu, do zaburzeń metabolizmu, zwłaszcza u kobiet, które mają troszeczkę mniejszą tolerancję na stres, a ograniczenie kalorii i deficyt kaloryczny jest stresorem dużym. Neurohacker skupia się, żeby po pierwsze odżywić swoje ciało i jeść tak, aby wpływać na konkretne hormony.
I teraz, jeżeli my się nauczymy zarządzać hormonami, to będziemy mogli zarządzać swoim stanem i swoją energią. I pierwszym takim hormonem, który według mnie jest kluczowy, jest insulina. Jest to hormon, który z jednej strony transportuje składniki odżywcze do mięśni, więc pomaga nam rozwijać te mięśnie, budować siłę, masę mięśniową, a z drugiej strony również okazuje się, że w mózgu mamy receptory insulinowe i jeżeli mamy takie zaburzenie pod tytułem insulinoporność, z którym w dzisiejszych czasach bardzo dużo, szczególnie kobiet, ma problem, Plaga. tak, plaga, to po prostu mniej energii dochodzi do naszych mięśni, przez co budzimy się rano, ale mi się nie chce, jestem zmęczony, do pracy, na trening, obowiązki. To już wpływa na nasz mental, bo się pojawia głos wewnętrzny i różnego rodzaju pętle. I jeżeli odpowiednia ilość energii nie dochodzi do mózgu, to jest mgła mózgowa, problemy z pamięcią, z koncentracją i to też wpływa na mental, bo potem się pojawia przekonanie, kurde, nic mi nie wychodzi, nie potrafię niczego się nauczyć, coś próbuję zrobić, ale jest porażka i potem ten mental wpływa na moje ciało, więc ten neurohacking i biohacking to są takie dwie komplementarne metody do tego, żeby osiągnąć, ja to nazywam pełnię swojego potencjału. I rozdzielić tego też się za bardzo nie da, prawda? Nie da się, dlatego to, o czym ja piszę w tych książkach, to są wszystkie moje odkrycia w pracy nad sobą, w pracy z ludźmi. Bardzo dużo tego było, jest nadal. Jest to taka droga, którą jeżeli my mamy odwagę wejść i chcemy się po prostu tego nauczyć, a wydaje mi się, dzisiaj są takie czasy, że nie chodzi już o ekonomię czasu, tylko o ekonomię wiedzy. Że jeżeli my mamy wiedzę, jak wpływać na siebie, jak zarządzać właśnie energią, uwagą i wszystkimi innymi rzeczami, to mamy możliwość kreowania świadomego życia. Absolutnie. I korzystanie i dużo bardziej świadomy i zdrowy i dłużej można fajnie korzystać. I obserwuję wokół siebie takich seniorów, którzy żyją bardzo świadomie. I to jest taka radość dla mnie patrzeć, jak potrafią wydłużyć sobie aktywne, świadome korzystanie z życia. Cudownego coś. No dobrze, ale wracając do tego odżywiania, więc zarządzanie poziomem cukru we krwi, podstawa. Tak, glukoza, insulina. Glukoza, insulina. A jakie ty od strony właśnie czysto takiej i biohackerskiej, ale też takiego eksploratora i eksperymentatora na sobie uważasz za rozwiązania, które warto rozważyć każdemu? To jest tak, wszystko zależy od naszych potrzeb, od naszych celów, od naszej obecnej sytuacji życiowej, od tego, czy bardziej chcemy skupić się na, powiedzmy, takiej szeroko pojętej optymalizacji zdrowia w takim kontekście ogólnym, tak jak piszę w książkach. Tutaj stricte właśnie pod kątem właśnie bardziej takiego neurohackingu, czyli to, co powinniśmy zmienić w naszej diecie, w naszych nawykach żywieniowych, żeby móc powiedzieć, że uprawiam neurohacking. Oj, to jest, wiesz co, trudne pytanie, żeby tak powiedzieć, że uprawiam neurohacking. Podszedłbym od takiej strony strategicznej, czyli potrzebuję mieć pewnego rodzaju strukturę i plan, czyli system troszkę w komputerze, który generuje mi dobre efekty. I tutaj mam na myśli, że ja mam taką bardzo prostą metodę, inteligentne odżywianie. To jest 6 prostych kroków spośród tych wszystkich metod, które jeżeli robimy codziennie, konsekwentnie i systematycznie, to nam daje fajną energię, super samopoczucie, fajny nastrój i ogólnie chęci do życia. Więc pierwszy krok to jest tak zwany poranny eliksir na zdrowe jelita. Coś, co jest, jelita są fundamentem naszej cery, energii, pracy mózgu, to jest nasz drugi mózg. W takim eliksirze, czyli to jest nawodnienie, pierwsza sprawa, bo w nocy jak śpimy, mózg po prostu bardzo mocno pracuje. Pamięć się konsoliduje, podświadomość pracuje, regulują się emocje, dochodzi do bardzo wielu rzeczy na poziomie takim neurologicznym, więc nawadniamy się, ciepła woda. Drugim elementem są elektrolity. Sód, potas, magnez, bardzo ważne, ponieważ one wpływają na działanie naszego układu nerwowego i mózg wysyła sygnały poprzez układ nerwowy do różnego rodzaju narządów, czyli tarczyca, jądra, jajniki, jelita, żeby wykonywać konkretne procesy. Jeżeli tych elektrolitów brakuje, no to możemy mieć takie spowolnienie wszystkich reakcji mentalnych i fizycznych. 3. Bardzo znany suplement, bardziej w takich sportach kulturystycznych, czyli kreatyna, która jest nie tylko fajna dla mięśni, dla siły, ale również odpowiada za produkcję ATP, czyli energii, czyli znowu paliwo dla naszego mózgu. I w tym eliksirze jeszcze ja stosuję 2 takie rzeczy, czyli ocet jabłkowy, znowu reguluje mikrobiom jelitowy, reguluje poziom cukru, poprawia trawienie. I to jest bardzo ważne, że dużo osób, jak ja bardzo często pytam na tych webinarach, warsztatach online, które prowadzę,
Kto z Was ma problem z wzdętym brzuchem, to wszyscy ręka do góry, jak często? Praktycznie codziennie. I jest na to bardzo prosty sposób. Wystarczy, żeby dostarczyć odpowiednich enzymów trawiennych, żeby nasze jelita były w stanie ten pokarm odpowiednio przetworzyć. I jak sobie wprowadzamy taki poranny eliksir rano, to jest prawdziwy game changer pod względem energii, samopoczucia. Ja mam nawet kursantów, gdzie znikają przypadki depresji, stanów lękowych, trądzik. Po prostu jak mi kobiety wysyłają zdjęcia, to mówią: Karol, w 3 miesiące jest inne życie. Córka odmieniona, zniknęła depresja, u mnie wieloletnie takie zmiany skórne. Ja sam z tym miałem kiedyś ogromny problem, dlatego szukałem tych rozwiązań. Więc taki eliksir to jest pierwszy krok tej całej metody. I to jest proste, robimy to w 3 minuty, tylko tak jak właśnie takie mam fajne powiedzenie, że droga jest prosta, tylko najtrudniej jest na niej pozostać, żeby to powtarzać, trenować, bo neurohacking to tak naprawdę jest trenowanie naszego układu nerwowego poprzez powtórzenia. Czyli nawyki. Dokładnie. Atomic Habits, taka książka, którą akurat przyniosła mi moja córka do przeczytania i byłam zachwycona. I powiem ci szczerze, że pokazała mi, w jaki sposób pracować nad tym, żeby łatwiej właśnie wprowadzać, bo to nie jest łatwe, kiedy całe życie chodzisz w taki sposób i nauczyć się chodzić w odwrotny, ale są na to metody. Ale tak płynnie bym chciała przejść z tego odżywiania inteligentnego w suplementację. Ja jestem wielką fanką suplementacji, szczególnie, że żyjemy w takim środowisku mocno zatrutym. Ty wiem, że też. Porozmawiajmy o suplementacji na rzecz naszego mózgu. Okej, dobra. Gdybym miał wybrać 3 suplementy, które poprawiają pracę mózgu tak długoterminowo, to pierwszym z nich by była tauryna. Być może Państwo tutaj kojarzą z popularnych energetyków. Tam się tą taurynę dodaje, więc tauryna nie jest stymulantem. Tauryna tak naprawdę reguluje działanie układu nerwowego i zwiększa w mózgu stężenie GABA, czyli takiego neuroprzekaźnika, który odpowiada za relaks, poczucie bezpieczeństwa, koncentrację i skupienie. Hamujący. Hamujący, dokładnie tak. Więc prosty taki właśnie neurohack, że jak wracamy z pracy, jesteśmy tymi wszystkimi projektami, dziećmi, zwierzętami, obowiązkami, tysiącami korkami zestresowani. 3 do 5 gram takiej tauryny. Dzięki temu nasz układ nerwowy właśnie przechodzi z tego trybu walki lub ucieczki, czyli tego przetrwania, w tryb relaksu, regeneracji i naprawy. I zaczynamy się tak naprawdę uzdrawiać. Więc super tani aminokwas, czyli takie białko, powiedzmy. 2. L-teanina, która jako jedyna z suplementów wpływa na pracę mózgu w kontekście wzrostu fal alfa, czyli tak jakby wprowadza nasz mózg w stan medytacji. Więc mamy większy dostęp do zasobów, pomysłów, jesteśmy bardziej twórczy, kreatywni, mamy taki spokój, czyli jesteśmy osadzeni w ciele, ale gdzieś powiedzmy jesteśmy otwarci na te takie inne wymiary kreatywności. Jak jesteśmy twórcami, czy po prostu potrzebujemy kreatywnie rozwiązywać problemy, to 200 mg takiej L-teaniny, szczególnie to się fajnie łączy z kawą, to jest taki turboboost dla mózgu. Ja mam taką swoją autorską neurokawę, to jednym właśnie z składników jest właśnie ta L-teanina. Jest turbobezpieczna. Adaptogeny troszkę nas wspiera w podobny sposób, Tak, prawda? dokładnie tak. Można powiedzieć, że to jest taki właśnie adaptogen. A jeżeli chodzi o adaptogeny, bo ty chyba też lubisz. Tak. Ja kocham. Tak, to tutaj ja jestem turbozwolennikiem ashwagandy. Ona fajnie na mnie działa, szczególnie w tej drugiej części dnia, jeżeli chodzi o sen, regenerację, relaksację, odprężenie. Też u facetów super podnosi poziom testosteronu, czyli lepsza regeneracja, siła, wydolność i ogólnie taka odwaga i power do życia. To jak teraz mi się pojawia obraz mojego podopiecznego, gdzie właśnie ja buduję ludziom takie protokoły właśnie specjalne w oparciu o neurohacking, biohacking, żeby naturalnie zwiększyć potencjał działania organizmu. Czyli można do ciebie się zgłosić i ty indywidualnie spersonalizujesz i ułożysz na potrzeby. Dokładnie tak. Przedsiębiorców, sportowców, rodziców, studentów, bo też te zasady, o których ja piszę, one są w miarę ogólne, tylko że zupełnie inny sposób odżywiania będzie dla sportowca. Ja na przykład teraz bardzo mocno wszedłem w środowisko sztuk walki, też sam trenuję brazylijskie jiu-jitsu. To te zasady, o których piszę w biohackingu, nie do końca działają, bo jak sportowiec trenuje 2 razy dziennie, ma o wiele większe zużycie energii, to post okresowy nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego ja też tak często mówię, że żeby zrozumieć te zasady i dopasować je do sytuacji życiowej, do kontekstu, do sportu, do pracy, to nie jest jakby prawda objawiona. Ona działa, tylko musi być umieszczona w odpowiednim kontekście.
personalnie tak. dostosowana do potrzeb danego osobnika. Dokładnie tak. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo często ludzie coś tam wyczytają w internecie i okej, to ja stosuję, a to jest nie dla mnie i potem długoterminowo to obciąża organizm i stresuje, tak jak bardzo modny jest post okresowy, który ja kocham i uwielbiam. Jest bardzo dobry, ale znowu, jeżeli go robimy z głową i u kobiet to też będzie troszeczkę inaczej wyglądało, bo ktoś się tam napalił, ja do 14 pani mówi, że nic nie jem, że jest super, ale też potrzebuje mieć świadomość, że w cyklu menstruacji ten organizm jednak inaczej pracuje, że on potrzebuje wcześniej tego jedzenia, potrzebuje tych węglowodanów, bo one podnoszą serotoninę, ona obniża kortyzol i to ma wpływ finalnie na ten stan emocjonalny danej osoby. Wszystko jakby rezonuje ze mną, natomiast ja na przykład właśnie tak się odżywiam, że ja odżywiam się w oknie żywieniowym i zaczynam późno jeść, ale to też jest podyktowane lifestylem. Nie chciałam być osobą, która wychodzi na przykład wieczorem. To jest jedyny czas, kiedy ja mogę socjalizować się i siedzieć i tylko patrzeć, jak inni jedzą, więc spróbowałam też tak wypośrodkować. W moim przypadku to się świetnie sprawdza, genialnie się czuję, ale wiem o tym, że u niektórych to się w ogóle nie sprawdza. Moja przyjaciółka najlepsza tak samo się odżywia w oknie, ale od rana do godziny 17 i właściwie rzadko kiedy później coś zje. Więc mi się wydaje, że wszystko trzeba do siebie, do swojego lifestyle'u, do swoich potrzeb dostosować. No ale wracając do tych suplementów, co jeszcze byś nam fajnego powiedział? Diglicjana magnezu. Super, jeżeli chodzi właśnie o tonizację układu nerwowego. Większość osób ma niestety deficyt bardzo duży magnezu. Magnez jest kluczowy dla ponad tam chyba 300 procesów w całym ciele. Chyba nawet gdzieś wyczytałam, że nawet 80% populacji może... Tak, w Stanach Zjednoczonych cierpi na ten deficyt. Ja osobiście rekomenduję głównie diglicynian. To jest magnez, który jest cząsteczką glicyny. Glicyna też jest taki bardzo fajny neuroaminokwas, który wpływa na produkcję serotoniny, czyli tego hormonu szczęścia odpowiedzialnego za radość, wdzięczność, więc nam się łatwiej zrelaksować, wyjść z tej głowy tego cały czas myślenia, praca, projekty, problemy, wyzwania, kredyty, trudności, wojna i tak dalej. Okej, jest dobrze, jestem tu i teraz i skupiam się na tym, co się dzieje teraz. Więc... A jak ktoś ma na przykład taki obniżony troszeczkę bardziej nastrój, to na przykład tryptofan też przed snem. Też jest okej. Tryptofan, tak, 5-HTP też bardzo fajnie działa, tylko tak jak mówię, to trzeba jakby dobrać personalnie i obniżony nastrój bardzo często bierze się z problemów z jelitami, czyli właśnie rozszczelnione jelita, zaburzenia mikrobiomu, SIBO, candida. Ja też właśnie od tego ogólnie zaczynam proces pracy z klientami, jeżeli zaczynamy jakby odchudzanie, to co się w ogóle dzieje w jelitach, żeby naprawić to, bo jest takie powiedzenie w dietetyce, że jesteś tym, co jesz. Ale ja mam taką obserwację, że jesteś tym, to twój organizm jest w stanie wchłonąć i przetworzyć. Więc co z tego, że będziemy brali te suplementy, jak jeżeli tutaj te jelita nie procesują odpowiednio tego jedzenia, no to... No tak, i ciężko jest zajmować się neurohackingiem, optymalizacją pracy mózgu, kiedy jelita są rozstrojone i bez końca jest stan zapalny, który tak naprawdę, co z tego, że będziesz suplementować coś, jak tam jest bez końca stan zapalny, który nie pozwala prawidłowo funkcjonować. Tak, to tutaj jeszcze dodam, właśnie przypomina mi się moja kursantka Sylwia. Sylwia, bardzo ci serdecznie tutaj pozdrawiam, która właśnie się zgłosiła, że miała stany lękowe, myśli po prostu depresyjne, obniżenie nastroju, chodziła na terapię, brała leki antydepresyjne, było tylko po prostu gorzej, mega problemy z cerą i się okazało, że jak wyregulowała mikrobiom, naprawiła jelita, inna cera, inna dziewczyna po prostu odżyła, zaczęła wychodzić z domu, nagrywać filmy, to mówię, ty powinnaś w telewizji występować. Peptydy. Kocham peptydy. A co ty na to? Tak, ja też jestem bardzo dużym zwolennikiem, to jest dosyć stosunkowo coś nowego na tym rynku ogólnie europejskim. Peptydy wciąż mało zbadanego. Tak, mało są zbadane, jeszcze większość tak naprawdę jest w fazie tam badań, więc to jest taki jeden wielki eksperyment, natomiast ja widzę w tym bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o tak naprawdę regenerację całego organizmu, jak Epitalon, wsparcie właśnie układu odpornościowego, Semax, jeżeli chodzi o pracę mózgu, BPC, jeżeli chodzi o właśnie stawy, więzadła, kości, te wszystkie rzeczy. Więc to jest taka nowa technologia, która się pojawia, więc ja jestem na tak tylko znowu z głową, żeby wiedzieć, jak to zrobić i z zaufanego źródła. No właśnie, to jest bardzo ważne.
No właśnie, te wszystkie takie elementy, które chcemy zastosować, gdzie z regulacjami jeszcze nie jest uporządkowane, zawsze trzeba uważać na to, z jakiego źródła korzystamy, ale też jestem wielką fanką peptydów. Uważam, że to jest w ogóle przyszłość medycyny i te peptydy akurat, które wymieniłeś, uważam, że są już całkiem dobrze przebadane. Trudno mi zrozumieć, dlaczego nie są jeszcze w takim mainstreamie. No ale ja cały czas trzymam kciuki i wierzę w to, że wejdą w mainstream. W taki sposób płynny znowuż przejdźmy może do nootropików takich typowych. Co byś mi na ten temat powiedział? To tak, pierwszy, o którym powiedziałem, jest bardzo bezpieczny, L-teanina, czyli substancja, która naturalnie jest w liściach zielonej herbaty. Reguluje poziom neuroprzekaźników, pozwala się skoncentrować, odprężyć, zrelaksować, troszkę taki stan medytacyjny. Ona jest fajna, jeżeli chodzi o taką porę poranną, czyli do kawy. Jak po kawie nam się trzęsą ręce, jest jakiś niepokój, to często to jest podniesiony poziom adrenaliny i kortyzolu, więc ona to tak delikatnie obniży, więc ta kawa da nam takiego spokojniejszego boosta. Więc to jest 1. 2. Lion's Mane, czyli soplówka jeżowata, uwielbiam. To jest po prostu paliwo dla naszego mózgu. Ja swoim nastoletnim córkom w okresie sesji podaję Lion's Mane, tak w standardzie to jest. I bardzo dziewczyny moje mówią, że odczuwają różnicę. Tak, szybciej człowiek się uczy. Działa jeżeli chodzi o neurogenezę, proces neuroplastyczności, przebudowę tego mózgu, czyli tak naprawdę naukę i też kodowanie nowych nawyków. Właśnie ludzie często mnie pytają: Karol, jak ty to robisz, że ci twoi podopieczni tak szybko prowadzają te zmiany? To jedna jest ta warstwa taka psychologiczna, a druga to jest, że po prostu odpowiednio śpię i też śnie, gdzie pamięć się konsoliduje, a drugie, że mózg ma wszelkie potrzebne cząsteczki, żeby budować te połączenia nerwowe i je wzmacniać. Długowieczność tego naszego mózgu. Tak, no takie zapobieganie wszystkim pewnie problemom kognitywnym, które z wiekiem uwiększa się, ale też bardzo często na tle tym zapalnym znowu wracamy, że biohacking, neurohacking tak, dokładnie. muszą iść w parze. Tak, bo jeżeli też mamy dużo stresu, to będą właśnie stany zapalne, neurodegeneracja, osłabienie. Przeszliśmy płynnie w sumie przez wszystko to, co możemy wkładać w siebie, to teraz bym chciała może przejść płynnie poprzez środowisko do tego, jak pracować z mentalem. Ale optymalizacja środowiska, uważam, że pewnie obok odżywiania możemy to powiedzieć, że to są dwa fundamentalne, tak przynajmniej z mojej perspektywy, elementy młodego, początkującego biohackera, neurohackera. Tak. To powiedz coś więcej. Środowisko, tak właśnie wczoraj o tym myślałem a propos tych moich wyjazdów, przeprowadzek, podróży po świecie. Nasz mózg ma tą zdolność, że się przez całe życie rozwija i adoptuje. I teraz, jeżeli my po pierwsze zmieniamy środowisko, mamy nowe doświadczenia, to on zaczyna budować nowe sieci neuronalne, czyli rozszerza się nasza percepcja, sposób myślenia. Dalej, środowisko, czyli że ja podróżuję, spotykam nowe osoby, z którymi jakby rozmawiam, dowiaduję się, tak jak na przykład mieszkam w Tajlandii, to jest super, że poznaję niesamowite osoby z całego świata i dzięki temu mój mózg się rozwija, poznaję wizjonerów, sportowców, programistów i ta zmiana środowiska, wyjście poza strefę komfortu, czyli wyjście czasem z tego po prostu domu, pójście na spacer, do jakiegoś na przykład, nie wiem, zapisanie się do klubu sztuk walki, czy na jakieś warsztaty, szkolenia, wyjazd na mastermind, to jest jedno z najpotężniejszych sposobów na taką zmianę osobistą i przebudowę tego mózgu. Ja rozumiem, że żeby do takiej przemiany doszło, to muszą powstać nowe zupełnie połączenia neuronalne, tak? Tak. I rozumiem, że te wszystkie zmiany służą temu, żeby pobudzać powstawanie nowych tych połączeń. Dokładnie tak. tak. Tutaj mamy dwa takie poziomy. Jeden to jest ten neurobiologiczny, właśnie to, co powiedziałaś, a drugi to jest psychologiczny. I teraz nasz mózg... napisałem taką fajną książkę Zaginiona instrukcja obsługi mózgu. Jak to w ogóle działa, żeby nauczyć się obsługiwać tą własną głowę. I tak, po pierwsze, nasz mózg ogólnie to nie lubi zmian. On lubi strefę komfortu, bo strefa komfortu, czyli ja funkcjonuję w obrębie znanego, daje mi poczucie bezpieczeństwa.
Ale strefa komfortu równa się niestety brak rozwoju, bo nie ma nowych bodźców, które by ten mózg stymulowały, czyli by sprawiały, że będą powstawały nowe sieci neuronalne i tym samym my się będziemy rozwijali, uczyli nowych rzeczy. I teraz tak, jeżeli ja przełamię tą strefę komfortu, czyli wyjdę z tego domu, nie wiem, zmienię miejsce, państwo, kraj, zrobię coś po prostu nowego, to nagle mogę odczuwać taki lekki lęk, niepokój i to jest normalne, bo mózg mówi halo, halo, nie wiem co się dzieje, więc wzmacnia się tak naprawdę uwaga, koncentracja, wchodzę trochę w ten tryb przetrwania, bo się muszę dostosować i czuję, że brakuje mi tej pewności, bo nie wiem co się dzieje. I na tym momencie wchodzimy jakby w psychologiczny aspekt, czyli tak zwane 4 poziomy kompetencji. Czyli jeżeli ja się czegoś uczę, to na początku jest pierwszy poziom, nieświadoma niekompetencja, nie wiem, że nie wiem. Czyli na przykład ktoś, kto nie przeczytał tej książki, no to nie wie, że istnieje neurohacking i że ten mózg można w taki sposób zmieniać, modulować. Hakować, dokładnie tak. Potem wziął książkę i mówi, Wyszomirski napisał, że jak będę tutaj rano robił spacer, postokresowy, jakąś tam jogę, to się będę lepiej czuć. No to jest już świadoma niekompetencja, czyli wiem, czego tak naprawdę wcześniej nie wiedziałem i potem, trzeci krok, potrzebuję świadomie zacząć z tym działać, czyli tu jest właśnie core tego neurohackingu, czyli wytrenowanie, czyli powtórzenia, praktyka, ćwiczę te rzeczy, czyli na przykład biorę sobie jakąś taką praktykę jogi i 2 razy w tygodniu chodzę na jogę, albo sobie robię tą jogę rano, albo robię coś nowego i wtedy na początku jest trudno, nie wychodzi mi, mówię, o Boże, pojawiają się głosy w głowie, często słyszę od ludzi, jestem w tym beznadziejna, inni są lepsi, ja się do tego nie nadaję, dlatego mówię, że ciało wpływa na to, ale jeżeli ten okres wytrzymam i dam sobie takie przyzwolenie, kocham siebie, akceptuję, nauczę, poradzę, potrzebuję po prostu czasu, czyli wyrozumiałość, ja to mówię, odpierdol się od siebie, po prostu daj sobie przestrzeń na to, żeby po prostu poćwiczyć, bo każdy, kto kiedyś zaczynał, startował z tego punktu. I jak to wytrzymam, to nagle wchodzę na poziom nieświadomej kompetencji, czyli poziom mistrzostwa. Nie muszę myśleć o tym i to robię. Mózg zbudował połączenia, to się automatyzuje i ja mogę zająć się czymś nowym. No, tak jak jeździmy samochodem, prawda? W ogóle nie myślimy o tym, w jaki sposób zmieniamy biegi, w jaki sposób skręcamy. My w tym czasie możemy słuchać podcastu, rozmawiać przez telefon, rozwiązywać problemy świata. Dokładnie tak. Z takich rzeczy, które właśnie też mi się kojarzą ze środowiskiem, z taką naszą epigenetyką, która już na zawsze została odmieniona. Smartfony. No plaga, ja jako matka nastoletnich dzieciaków widzę, co się dzieje i jak dużo czasu spędza tam młodzież na telefonach. Co powiesz, jak tutaj neurohacking się ma do tematu? To jest świetne pytanie i też bardzo duży problem. Jechałem w piątek właśnie na trening i stojąc w korku, patrzę na przystanku, siedzi, młody chłopak, dosłownie Technek. w tym telefonie. Tak. Ja tak patrzyłem na niego, mówię, kurczę, to pamiętam jak ja, te 15 lat temu też jeździłem na te treningi, siedziałem na tym przystanku i wtedy ja sobie myślałem i wizualizowałem swoje cele, jak chciałbym, żeby wyglądało moje życie, jaką chciałbym mieć sylwetkę, po co ja to wszystko robię. Czyli wtedy już uprawiałem ten neurohacking, ale totalnie nieświadomie. I myślę, że jeżeli my po prostu spędzamy ten czas w tym telefonie, to ten telefon kradnie naszą uwagę, energię, więc zapominamy o tych swoich celach i trudno nam będzie po prostu budować fajne życie. Po drugie, to jest ogromny wpływ na rozregulowanie układu dopaminowego, czyli... Opowiedz o tym, bo to jest niezwykle fascynujące. Tak, to ja mam taką mega prostą procedurę, to jest akurat protokół mózg jak żyleta. Takie 3-4 kroki, jak wystartować z rana i to jak wprowadzicie inny dzień po prostu. Jak jutro zrobicie, jest inny dzień. Więc pierwszy krok jest taki, że jak budzę się rano, powstrzymuję się na te 2 godziny od scrollowania telefonu. Dlaczego jest taki duży problem z tymi telefonami? Ja to też jakby rozkminiałem i analizowałem. Jak cofniemy się te 300 000 lat wstecz, to lataliśmy sobie po lasach, szukaliśmy pożywienia, unikaliśmy zwierząt, czyli zagrożenia i głównym celem naszego mózgu, tak od tych milionów, tysięcy lat, nie wiadomo ile tak naprawdę, jest przetrwanie, przekazanie DNA i przedłużenie gatunku. To jest nasz cel. Nie bycie produktywnym, nie tworzenie wymarzonego życia, nie osiąganie celów. I teraz człowiek pierwotny
który miał informację o tym, Już myślałam, że zaraz pójdzie w taką czystą biologię, dlaczego mężczyźni rozsiewają tak. No, ale nie był dzisiaj o neurohackingu. nie, Dobra. jesteśmy dzisiaj w temacie neurohackingowym, więc człowiek, który miał informację, gdzie jest pożywienie, gdzie jest zagrożenie, gdzie jest woda, gdzie jest schronienie, to zwiększało jego szanse na przeżycie. I teraz, jeżeli ja biorę ten telefon, pierwsze co z rana i wchodzę na Instagram, czytam wiadomości, jakieś maile, mózg ma wystrzał dopaminy, bo jest nowa informacja. Czyli mózg nasz, ten gadzi, myśli, aha, to dzięki temu ja będę dłużej żył. I dlatego siedzę i scrolluję. Tylko problem jest taki, że człowiek pierwotny, żeby zdobyć pożywienie, musiał wykonać wysiłek fizyczny i czasem to trwało kilka godzin lub kilka dni, zanim on faktycznie zdobył to pożywienie, więc on był w stanie w tym skupieniu, w koncentracji, w tym dyskomforcie, Na tą nagrodę poczekać. dokładnie tak, poczekać na nagrodę. I jak on zdobył tą nagrodę, to mówi, kurde, jestem kozak, wytrzymałem tydzień bez jedzenia, nie? I się wzmacniał. Więc jeżeli my wykorzystamy ten sam mechanizm, czyli 2 godziny po przebudzeniu bez telefonu, czyli nie daję sobie tego sztucznego haju, nie ćpam tych emocji, tej dopaminy. 2. Zrobię lekką aktywność fizyczną. Spacer, yoga, rozciąganie, praca z oddechem, zimny prysznic. Światło, słońce. Tak. Coś, wejście po prostu w dyskomfort, to tak, wyzwalam endorfiny, naturalną dopaminę, serotoninę, więc włączam tą fabrykę tej neurochemii w moim ciele i nagle mówię, wow, po 20 minutach takiego ruchu bije mi, wiesz, szybciej serce, wzrasta tętno, mówię, czuję się lepiej i w tym momencie, na przykład dopiero ja moim klientom mówię, wypij sobie neurokawę i to jest ta twoja nagroda. I wtedy pijesz tą kawę, jak już ciało jest rozpędzone, jesteś skoncentrowany i skupiony, zrobiłeś najpierw wysiłek i odroczyłeś tą nagrodę. Boże, ja tak sobie teraz słucham ciebie i myślę, że ja próbuję być coachem dla moich córek i tam pomagać z time managementem, ale ja to po prostu chyba tobie oddam pod opiekę, bo może ciebie bardziej posłuchają. Mi się bardzo podobało w twojej książce, tak na chwilę wrócę do tej dopaminy, bo tak do mnie trafiło, jak ty pięknie napisałeś. Całe nasze życie to pogoń za strzałami dopaminy. Uważam, że w ogóle, szczególnie w dzisiejszych czasach, ta młodzież, te dzieciaki, które bez końca właśnie, to ta dopamina almost for free, tylko nie for free, bo cena jest tego bardzo duża. I że de facto dopamina decyduje o ewolucji człowieka. Tak, bo ona też bierze udział w kodowaniu nawyków. I dzieci to jest jedno, ale tak samo dorośli, którzy wracają wieczorem z pracy, są zestresowani, zmęczeni. No i tutaj to jest kolejny taki mechanizm, a propos słodyczy, alkoholu, gier komputerowych, tego wszystkiego, że wracam do domu, mam, tak jak tutaj chciałem zaparkować, czekałem na szlaban i jakiś pan wjeżdżał i od razu na mnie wyzwiska, krzyczenie. Ja mówię, spokojnie, wie pan co, czekam tutaj, aż ktoś mi otworzy szlaban, nie? A on cały taki po prostu już tam stracił totalnie panowanie nad sobą. Tak naprawdę sporo osób ma taki problem, że właśnie wraca z pracy, jest zmęczona, zestresowana i tak. Alkohol, papierosy, słodycze, seriale, jakieś przekąski, gry komputerowe. I to jest tak naprawdę kolejny mechanizm biologiczny, bo mózg w takim założeniu ewolucyjnym ma prosty mechanizm. Uciekam od bólu i dyskomfortu, tak? Dążę w stronę przyjemności, żeby po prostu przetrwać. I jak my wracamy z pracy, to nasz mózg ma dokładnie ten sam mechanizm, bo on już jest zmęczony tym wszystkim, całym tym dniem, już jest przeciążony. Wczoraj właśnie 9-godzinny warsztat prowadziłem i też już po prostu czuję, że już te korki, jestem po prostu zmęczony. I co ty wtedy robisz? Jadę na saunę. I uspokajam ten mój układ nerwowy, bo ja wiem, że ten mój gad po prostu już mówi, już wiesz. To ja najpierw jeszcze muszę pójść na siłownię. Też jest super. I dopiero do sauny. To jeszcze lepsze rozwiązanie. To jeszcze lepsze rozwiązanie. Więc właśnie dużo osób mnie pyta, jak zrobić ten detoks od tego cukru, jak uwolnić się od tego podjadania. Więc mówię, jedno to są kwestie żywieniowe, czyli hormony, mikrobiom, bo to też ma wpływ, ale drugie, ty musisz nauczyć się regulować emocje, regulować stres, bo tak naprawdę alkohol, słodycze to jest ucieczka często od samotności, od złości, od stresu, od jakiegoś dyskomfortu, od trudnej sytuacji życiowej i zajadamy te emocje. No i najgorzej, że jak to robimy, to powtarzamy, to kodujemy nawyk. I mózg kojarzy, jak się najem słodyczy, to się poczuje lepiej, tylko że potem co jest? Drugiego dnia na wagę, po co ja to jadłam? Jestem beznadziejna, nigdy nie schudnę i jest już wjazd na mental. Czy tak, to jest taki, wiesz... kieliszek wina, nie? Że codziennie wieczorem kojarzy ci się tak naprawdę moment zakończenia dnia z tym, że właśnie kieliszek wina i
Tak. I mózg już się przyzwyczaił, Tak. że bez tego nie jest w stanie się... To jest kotwica tak zwana. No Już i- rytuał mózg kojarzy. I najłatwiej nawyk zastąpić nowym nawykiem, prawda? Tak, pierwszy krok to w ogóle jest tak zwany przerwanie wzorca, czyli muszę wybić się z obecnego sposobu, czyli też wczoraj tego klienta uczyłem, że jak wracasz do domu i już jesteś zmęczony po prostu, to po pierwsze i masz ochotę na słodkie, to pierwsze zatrzymaj się, 3 głębokie wdechy, to jest mega banalne, ale mega proste. Wracam do ciała i zadaję sobie pytanie, co ja czuję teraz? Czy to na pewno ja chcę? Tak, czy uwaga do środka, jaki mam stan? I wchodzę do środka, wiem, może jestem po prostu zmęczony, tak? Może jestem już, mam dosyć wszystkiego. Ja mówię, okej. I teraz, co mogę zrobić zamiast jedzenia słodyczy, co długoterminowo będzie mi budowało zdrowie, będzie mnie wspierało. Mogę pójść na spacer, mogę się porozciągać. Mam też taki fajny protokół Neuroliz, właśnie, żeby rozluźniać powięzi, pośladki, biodra. I nagle właśnie wczoraj to zrobiliśmy. Bo Ja bardzo mówię, dużo w ciele gromadzimy, prawda? Też tak, bo tego kortyzol to jest napięcia. napięcie w ciele. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiele osób funkcjonuje tak latami. I ja słyszę od tych przedsiębiorców, ja mam dużo stresu, ale już się przyzwyczaiłem. A ja patrzę, chłop, po prostu w ten sposób. I Ty może i tak, ale twoje ciało... tak, twoje ciało ma zupełnie inne potrzeby. I my też dzisiaj miałem taką właśnie myśl, że bardzo często jesteśmy w ogóle odłączeni od tego, co my czujemy. Bardzo mocno jesteśmy w głowie, jakieś tam cele, grafik, praca, projekty. I zapominamy o tym, żeby zadbać o siebie. Też nas nikt tego w szkole za bardzo nie nauczył. Jak Tak. tym układem nerwowym zarządzać, No właśnie jak to jest te to, co emocje mówię, regulować. Tak żałuję, że w szkole zamiast właśnie regulacji emocjonalnej uczą nas rzeczy, które tak naprawdę w sumie już nie wiem, czy się kiedykolwiek przydadzą. A propos właśnie tego, co powiedziałeś, to z któregoś filmu było chyba Bruce Lee mówił feel, do not think. Tak. To było mocne. No, jak już zaczyna człowiek wchodzić na taką ścieżkę i zadawać sobie, kwestionować wszystko, dlaczego ja tak robię, bo 5% Automatycznie. z automatu wykonujemy w ogóle bezmyślnie rzeczy, które wynikają z programów z dzieciństwa, z Otoczenia, środowiska wszystkiego. właśnie, bo koledzy, bo w pracy znajomi. I to jest właśnie to bycie takim present, tak? Jak to się po polsku mówi. Tak, obecnym, Być tu i teraz. Nie? Że wszystko kwestionujesz. A dlaczego ja tak robię? A dlaczego ja chcę zrobić? Tak. Porozmawiajmy o medytacji. Okej. Powiedz kilka zdań na temat tego, jak te fale mózgu i dlaczego neurohacking a medytacje to są bliskie sobie dziedziny. Tak, ja traktuję medytację jako pewnego rodzaju praktykę, która nas uczy, może nas uczyć samoświadomości. Czyli po prostu zamykam oczy, skupiam się na swoim oddechu, staram się zaobserwować swój umysł. Bo ta głowa cały czas gada, ona coś tam mówi, albo myśli o przyszłości, o tym, co będzie, albo się obawia, że coś nie wyjdzie, że coś będzie źle, albo się po prostu martwi, albo rozpamiętuje przeszłość. I większość czasu spędzamy albo w tej przyszłości, albo w przeszłości, bo myślimy o tym, co będzie za 2 godziny, co będzie za 3 godziny, co będzie wieczorem, co będzie jutro, co będzie za miesiąc, a zapominamy, że tak naprawdę nasza moc sprawcza i zasoby są w tu i teraz. Twórcza siła, moc, wszystko jest tu i teraz. Tak, tu jest wszystko. I medytacja jest taką fajną po prostu praktyką, czyli po prostu treningiem, że nieważne, co mówi ta moja głowa, dlatego ja kocham chodzić na saunę, bo sobie zamykam oczy, oddech i po prostu wchodzę w ten fajny taki stan i niech te myśli sobie po prostu płyną. I też jeżeli uwalniamy na przykład emocje, ja miałem taki rok, gdzie codziennie sobie robiłem po prostu uwalnianie emocji, to jest coraz mniej myśli w głowie. Ja już nie myślę, nie obawiam się. To było wspomagane technikami oddechowymi, to uwalnianie emocji? Połączone. Tak, połączone. To był taki bardzo fajny proces. Więc medytacja jest takim fajnym narzędziem, tylko dużo osób mówi, ja nie mogę, ja nie umiem medytować, bo cały czas myślę. Natłok myśli, tak. Natłok myśli, nie? I tak tyle mam tych myśli, że jestem zestresowany, no to tym bardziej powinieneś poćwiczyć to, nie? Czyli dużej ilości osób brakuje w ogóle tej samokontroli, bo ta głowa, te myśli po prostu ich pochłaniają i boją się zatrzymać, bo jak się zatrzymają, czyli przestaną podążać za tymi rzeczami, które mówi głowa, nagle jest stan lękowy. Bo o Boże, coś czuję w ciele, nie? I to ja nie mogę medytować, albo to nie jest dla mnie.
No i tu się zaczyna taka głębsza praca, Tak. co ja czuję. Dlaczego nie? uciekam? Nie mogę wysiedzieć. Dlaczego uciekam? Od czego uciekam? Od czego? Tak, nie? Od siebie tak naprawdę. Najczęściej tak. No, ja nie mogę powiedzieć, że jestem mistrzyni medytacji. Wychodzi raz lepiej, raz gorzej. Natomiast ten stan wyciszenia, gdzie po prostu dasz sobie możliwość na to, żeby chociaż nawet jak jest ta gonitwa, ale tak powoli, powoli czujesz, że to puszcza, to bardzo często, jak te 10-15 minut się wysiedzi, nagle przychodzi myśl, która nie wiadomo skąd, a okazuje się, że to właśnie na tą myśl czekałeś. Rozwiązanie. Dokładnie Bo tak. to też jest Mózg właśnie... zaczyna inaczej funkcjonować. Tak, to tutaj jak ja opisuję te dwa tryby, że mamy ten tryb przetrwania, w którym większość osób niestety funkcjonuje i nie wie, bo jakby cały system, zapominamy po prostu o sobie, o swoich potrzebach, nie mamy też takiego swojego systemu autoregulacji i ludzie w tym funkcjonują latami. A drugi mamy ten tryb regeneracji, relaksu, to jest ten tryb możliwości. Mamy masę bodźców, dźwięków, hałasów, rozproszenie, smartfon, jakieś wyzwania, tyle się dzieje, ulica. Smog elektroniczny. Masa tych po prostu rzeczy jest, która nam zaburza po prostu naszą biochemię, naszą neurochemię. I teraz jak ja mam tworzyć fajne życie, dbać o swoich bliskich, realizować się zawodowo, dbać o siebie, jak głowa mi non-stop napieprza, mam całe spięte, obolałe ciało, problemy z układem pokarmowym, ciągle mi brakuje czasu. A wewnętrzny krytyk jeszcze cię bardziej dał. A tam to jeszcze jest kolejna jazda, wjeżdżam na siebie, jestem do niczego i to jedno wpływa na drugie. I teraz, dlatego ja powiedziałem, żeby zacząć od ciała, bo jeżeli nauczę się relaksować swoje ciało poprzez właśnie na przykład jogę, masaż czy saunę, tam nie trzeba nic robić, wystarczy wejść, posiedzieć te 10-15 minut, pooddychać i ciało wchodzi w ten tryb relaksu, czyli tryb możliwości. Otwiera się podświadomość, ja się uspokajam, bo jak jestem w stresie, to moja kora przedczołowa ma ograniczone zasoby, czyli powiedzmy ten najnowszy mózg ewolucyjnie i działam w oparciu o instynkt. Tylko jestem ja, przetrwanie i zapominam, nie myślę po prostu o niczym. I ten wyższy poziom świadomości oznacza to, że ja potrafię utrzymać się w tym stanie alfa, albo tam teta jeszcze, na poziomie fal mózgowych, mieć spokojne ciało i w tym stanie być po prostu i tworzyć swój Tworzyć z dzień. tego stanu. Tak, tworzyć z tego stanu, że cała ta książka jest na temat tego, jak zadbać o swój stan, bo on jest kluczowy. Jaki mam stan, tak widzę życie, jaki mam stan, takie podejmuję decyzje, jaki mam stan, takie mam pomysły i jaki mam stan, tak działam i takie Tak mam rezultaty. tworzę. Dokładnie. Co jeszcze z takich najnowszych wynalazków? Oj, jedno mam takie, ale to nie mogę powiedzieć, bo to jest absolutnie najnowsze. To Okej. jest secret, taki mój protokół Neuro-Release. Wczoraj właśnie to pokazywałem klientowi. On mówi, że on rano ta medytacja, Joe Dispenza, że w ogóle wow, jest super. Ja mówię, dobra, to ja ci coś pokażę lepszego, jeżeli właśnie chodzi o biodra i te tutaj i o pośladki. Po 30 minutach on mówi, co jak mi dobrze. Nie? Chodzi po prostu o zdjęcie napięć z ciała. Kobiety szczególnie gromadzą najwięcej właśnie z tego, co wiem, to Tak. w biodrach. Tak, więc to jest jedno, to jest jakby sekret, tylko że ja wiem, jak to działa. Niedługo u mnie będzie można więcej Okej. na profilu zobaczyć. Fajnie. 2, ja jestem ogromnym zwolennikiem sauny. Kocham po prostu saunę i Każda odmiana, czy tam bardziej ta ultrared, czy bardziej... to zależy jakie cele. Po treningu bardziej infrared, bo ona też tam będzie pomagała spalać tkankę tłuszczową, regenerować mięśnie. Dla relaksu taka sucha klasyczna, więc sauna jest super. Rozciąganie, yoga, mobility, właśnie szczególnie biodra, pośladki, łopatki, tutaj te rzeczy, to jest turbo ważne. Otwieranie klatki piersiowej. Tak, jak ludzie patrzą na mnie, mówią, pewnie ty dużo trenujesz. Tam siłownia, sporty walki. I ja mówię, wiesz co, obecnie siłownię robię 2 razy w tygodniu tylko, ale yoga jest u mnie 7 razy w tygodniu. Żeby nawet wykorzystać przerwę w pracy, że ja sobie siadam, bach, cyk, tu bioderko, kładę się, rozciągam 5, 10, 15 minut i relaksuję to ciało, bo ten cały stres gromadzi się w ciele, więc ja nie muszę medytować, wystarczy, że rozluźnię ciało i wejdę w stan medytacyjny. Poprzez ciało wchodzimy do głowy. Też tak to zauważyłem i dopiero potem mogę wchodzić w tą głowę, jak mam gotowe ciało, bo jeżeli jestem w dużym stresie albo w jakiejś traumie, to ja nie mam zasobów w sobie, żeby po prostu pracować z tymi programami, z tymi emocjami, bo jestem po prostu zalany. To jest zbyt duży stresor. Ale jak najpierw zadbam o ciało, pójdę na masaż sobie i to też nie na godzinkę, tylko ja na przykład jak chodzę to na 2,5 albo 3 godziny, to jest, żeby głęboko to ciało zrobić, te tkanki
Jak byłem... Najlepiej tak tuż przed snem, jak się uderzy, bo to Tak, potem taka tak, jest tak, regeneracja. tak, Nawet tak, jak nie tak. lubisz gadżety, to potem pokazuje, że ta jakość snu jest w ogóle... Jest inne życie, inaczej wygląda świat, inaczej my się czujemy i to jest fajne, bo jak my rozluźniamy ciało, to zmienia się rzeczy, które nas normalnie stresują, wkurzają, triggerują, to inaczej reagujemy. I powiedzmy, miałem taki nowy projekt, teraz buduję właśnie od stresu i chaosu do spokoju i klarowności. To, czego ludziom teraz właśnie dzisiaj potrzeba, żeby wyjść z tego trybu przetrwania, tego crashu w stan relaksu, regeneracji. I jak w ten stan wejdziesz, to ty już wiesz, co masz zrobić w życiu, w związku, w pracy. Tam znajdziesz odpowiedzi, tam znajdziesz kreację, tam znajdziesz inspirację. Tak, dokładnie. Ja właśnie zawodowo ludzi przynoszę na wyższy poziom, ale nie dlatego, że im mówię, co mają zrobić w biznesie, czy gdziekolwiek, czy na ringu jakimś trenerom, tylko mówię, słuchaj, potrzebujemy o ciebie zadbać i jak ty wejdziesz w odpowiedni stan poprzez te praktyki, czy biohackingowe, to ty wiesz, co masz zrobić. Ja mówię, tutaj nie wiedziałem, że ja mam takie pomysły. Bardziej wierzą w siebie i ja mówię, dobra, no to teraz ty masz plan, bo to też jest kluczowe, żeby to nie było od święta, albo jak mi się po prostu przypomni, tylko na przykład takie klientom też pomagam zbudować taki tygodniowy plan, ile zrobić saun, ile rund, kiedy, czy rano, czy po południu, kiedy na ten masaż. Ja mówię, weź żonę, pójdźcie sobie na 2 godziny w weekend, będziesz miał inne życie. Rano zamiast na tej siłowni albo crossficie tam godzinę stresować to ciało, to się pół godziny porozciągaj. Nie? Jest, tak. Więc przytuleć się też to fajnie. wiadomo, tak. Tak. Zupełnie inaczej. No dobrze, a powiedz mi jedną taką rzecz. Psychodeliki. Co myślisz na temat psychodelików w kontekście neurohackingu i w kontekście w ogóle, może powiedziałabym, mindhackingu? To powinniśmy zrobić osobny odcinek. Powinniśmy, może zrobimy. Zrobimy, jestem za na temat psychodelików. Ale w kilku słowach, co myślisz dla takiego człowieka, który tak naprawdę sam jeszcze próbuje swoją opinię gdzieś wyrobić? Wiesz co, psychodeliki mają ogromny potencjał leczniczy, jeżeli chodzi o naszą głowę, nasze emocje, nasze ciało, ale mogą być bardzo niebezpieczne, jeżeli będą nieodpowiednio używane w nieodpowiednim tak zwanym set and settings, plus gdy nie będzie osoby, która nam pomoże nas przeprowadzić poprzez proces integracji tego wszystkiego, co się wydarzyło na doświadczeniu psychodelicznym. A ja też właśnie często mówię, że nie chodzi o to, że coś tam weźmiesz i będziesz miał fajną jazdę i wszystko się ułoży, tylko tak naprawdę ty otwierasz podświadomość i potem emocje, traumy, rany, problemy, to wychodzi. Jeżeli nie masz terapeuty, który cię przez to przeprowadzi taką pracą terapeutyczną stricte, czy to będzie hipnoza, kognitywna terapia behawioralna, czy cokolwiek innego, to możesz się latami z tego leczyć, bo te traumy po prostu wyjdą. Widziałem takie przypadki, że ludzie po prostu potem nie wiedzieli, co się z nimi działo, mieli, wiesz, stany lękowe. Odklejają się na jakiś czas. Odklejają się i tak dalej, więc jakby... Albo mają tylko doświadczenie jakieś duchowe, metafizyczne, a nie potrafią przełożyć to na jakieś skuteczna praca z traumami albo nawykami na przykład. To jest bardzo świeży... A potrafi być genialne narzędzie, prawda? Bardzo świeży temat tutaj w Europie, w Stanach to już jest na wyższym poziomie. Tak. Czy nawet też w Azji już to się generalnie pojawia, to jest turbo ciekawe. Natomiast w odpowiednim środowisku, z osobami, ze specjalistami, to według mnie powinno być bardzo dobrze ustawione w procedury, w proces terapeutyczny i psychodelik może być wsparciem terapii, a nie elementem, który tą terapię rzekomo wykonuje. I fajnie jest, kiedy taka osoba jest właściwie przygotowana też do takiego procesu. No ciało, to podstawy, bo jeżeli psychodelik może być takim akceleratorem, może zwiększyć naszą kreatywność, nasz potencjał, być bardzo taki pozytywny dla mózgu, jeżeli chodzi o neuroregenerację, te wszystkie rzeczy, ale też może wydobyć z nas z rzeczy, na które nie jesteśmy gotowi. I to może nas bez właściwego guidance, tak. Ale no też, jeżeli chodzi o traumy, bo to PTSD jest akurat, jeżeli chodzi o moją percepcję, jest chyba jedno z najciekawszych zastosowań, bo nie mamy innych narzędzi, które tak w fajny sposób, tak skutecznie w krótkim czasie pomagają. Tak. No ale to chyba faktycznie zainspirowałeś mnie, że może warto będzie oddzielny odcinek na ten temat zrobić. A teraz chciałabym, żebyś jeszcze co nieco powiedział o pracy z naszą psychą. Bo nieodzownym, myślę, że elementem
zmian nawyków, optymalizacji zdrowia jest też praca z naszą psychiką. Powiedz coś o tym, w jaki sposób, o jaki sposób ty pracujesz, w jaki sposób neurohacking, jakie narzędzie nam tutaj podaje. Okej. W tej mojej całej ścieżce i przygodzie z biohackingiem, neurohackingiem, z dietetyką, z byciem trenerem osobistym przez lata, zauważyłem, że poza tymi narzędziami, jeżeli chodzi o wpływ na hormony, na sylwetkę, na energię, my potrzebujemy zmienić swój sposób myślenia i to, w jaki sposób tak naprawdę widzimy tą rzeczywistość i jakie podejmujemy decyzje. Więc ta cała ścieżka doprowadziła do tego, że głównie stałem się, jak teraz patrzę po tych 15 latach, trenerem transformacji. Czyli przeprowadzam ludzi z jednego punktu do drugiego punktu, bo to nigdy nie chodzi o to, żeby schudnąć, zbudować fajniejszą sylwetkę albo osiągnąć jakiś tam cel prywatny czy zawodowy, tylko chodzi o to, żeby zmienić swój sposób myślenia, działania i reagowania, żeby osiągnąć założony cel, ale jednocześnie siebie rozwinąć jako osobę. Więc każdy klient, z którym ja pracuję, czy to jest praca indywidualna, na warsztatach, czy to są jakieś tam kursy, czy programy, czy nawet jak w książkach piszę, to staram się tej osobie zmienić sposób myślenia i rozbudować jej możliwości, bo to, co nas ogranicza, to nie jest rzeczywistość, tylko to, jak my patrzymy na tą rzeczywistość. Jeżeli ktoś mi mówi, no Karol, fajny program jakiś tam, czy twój, czy kogoś innego widziałem i chciałbym to zrobić, ale wiesz co, nie mam czasu na przykład, no to ja wiem, że to nie chodzi o czas, tylko chodzi o tak naprawdę na przykład brak priorytetów, tak? Albo jestem zmęczona. No to nie chodzi o zmęczenie, tylko nie umiesz zarządzać swoją energią. Może chodzi o to, że zbyt dużo na siebie bierzesz. Może zbyt po prostu mocno ciśniesz w pierwszej części dnia, a potem masz załamkę. Źle planujesz, tak. Masz nieodpowiednio ułożone posiłki, czyli tak naprawdę kwestia operacyjna, logistyczna, mentalna i też przekonania na własny temat. Może, jak wczoraj z klientem pracowałem, no i pytam, jak to u ciebie na ten moment wygląda, co ty tam robisz? I on mi mówi, że on robi 2-godzinną poranną rutynę, a potem po pracy odreagowuje jedzeniem. No mówię, a po co ty robisz tą 2-godzinną rutynę? No bo myślałem, że tak trzeba. Ja mówię, to może rano zrób pół godziny, przygotuj się odpowiednio, rozłóż sobie tą energię lepiej w ciągu dnia, a wieczorem zamiast odreagować, pójdź sobie na saunę, weź dziewczynę na spacer i zrób coś innego. I to jest tak naprawdę praca z mentalem, czyli według mnie wszystko jest możliwe. Kwestia tego, jak my do tego podejdziemy, no i też chyba kluczowe jest to, żeby te wielkie cele, plany i marzenia rozbić na takie małe, powtarzalne kroki. Znowu przekonanie, nie mam motywacji, żeby zacząć. Więc ja też mówię, że ty nie potrzebujesz motywacji albo jakiegoś znaku z kosmosu, masz książkę, wystarczy. Potrzebujesz podjąć małą decyzję, zrobić pierwszy krok, 2 minuty, poćwiczyć i nagle się pojawi energia i potem na tej energii robisz kolejny krok. To też James Clear o tym pisał właśnie, że nowy nawyk poniżej 2 minut. Tak, ale też my możemy siebie hakować na różne sposoby, właśnie chociażby wykorzystując takiego smartfona, który może być narzędziem diabła, ale też może być genialnym wsparciem. Na przykład, nie wiem, odblokowując telefon, za każdym razem widzisz jakieś hasło, które Tapeta programuje moją głowę. Też mam jest. taką właśnie technikę. Ja tak bez końca robię. Super. Ja tak sobie zmieniam co miesiąc na coś nowego, bo czuję, że na przykład w tym momencie potrzebuję takiego wsparcia. Pięknie, o to chodzi właśnie. Żeby tak trochę siebie wspierać. Ja mam na koniec taki zwyczaj, żeby zadać 2 pytania od siebie dla każdemu z moich gości, bo mam przyjemność spotykać się z niezwykłymi ekspertami i ciekawymi ludźmi. Pierwsze, Karol, jaka jest twoja misja? Wspierać ludzi w rozwoju. Po to tutaj jestem, rozwijać siebie i dzielić się swoją drogą. Jakie 3 nawyki albo wybory życiowe uważasz za kluczowe dla zachowania zdrowego, długiego i szczęśliwego życia? Strategiczne planowanie to jest pierwsze, bo to jest taka metakompetencja. Jeżeli chodzi o te wszystkie rutyny, dietę, ćwiczenia. I ty pomagasz, masz na to właśnie fajne warsztaty, ty pomagasz takich... To jest generalnie kluczowe, bo ja w książkach sporo daję narzędzi czy w kursach, ale problem jest ze wdrożeniem tego i utrzymaniem, więc głównie jestem wdzięczny za to siłowni, że ona mnie nauczyła, jak chcę zbudować fajne ciało, to potrzebuję mieć plan i go po prostu powtarzać
I to można w każdym kontekście zastosować życia. Do biznesu, do relacji, do czego wszystkiego. I też te nagrody wykorzystywać właśnie w fajny sposób, sobie samemu dopaminę zarządzać. Tak, dokładnie tak. Więc pierwsze, strategiczne zarządzanie i planowanie, to jest kluczowe. 2, to o czym rozmawialiśmy dzisiaj bardzo dużo, czyli umiejętność wchodzenia w tryb regeneracji, relaksacji, redukcji stresu poprzez znowu praktyki, jeżeli chodzi o oddech, saunę, rozciąganie, czyli umiejętność samoregulacji, to jest bardzo ważne, żeby mieć ten stan spokoju, bo z niego wychodzą wszystkie fajne decyzje. I trzecia, wiesz co? Myślę, że byłyby to techniki programowania podświadomości do tego, co chcę osiągnąć, gdzie chcę dojść w swoim życiu. Więc jak połączymy te 3 rzeczy, że ja mam stan spokoju i energii, czyli mam silne ciało i głowę. 2, włożę sobie do głowy konkretny obraz, zaprogramuję go na linii czasu, dodam sobie zasoby, energię, motywację, radość, szczęście, buduję ten silny stan i mam strategiczny plan na co dzień, to mam wszystko, co chcę. 3 proste rzeczy. Proste, ale niełatwe. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żebyśmy się spotkali, chociażby nawet podpowiesz właśnie w jaki sposób prawidłowy trzeba wizualizować i karmić swój mózg, podpowiadać, jak chcemy, żeby dalej tworzył i kreował. Bardzo Tobie dziękuję. Rozmowa była dla mnie bardzo inspirująca. Ja mam niedosyt i mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam się spotkać. Służę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Świat sprzyja kobietom. Od 60 lat my oddajemy mocz z naszymi estrogenami, środkami antykoncepcyjnymi, z hormonalną terapią zastępczą. Oczyszczalnie ścieku nie są w stanie tego oczyścić, pomimo że starają się na różnych technikach, na nanotechnikach, na elektrolitach, nie są w stanie oczyścić wody. A więc panowie z każdą szklanką wody piją estrogeny. To jest hormon biznesu. I nisko testosteronowy mężczyzna, który prowadzi firmę, on będzie miał wieczne problemy. On nie będzie spał po nocach, on będzie wiecznie przemyśliwał, czy decyzje są słuszne i nie będzie podejmował korzystnych decyzji. To jest najbardziej kontrowersyjne zawsze. Zawsze z tego powodu mam wiele pytań, ale zaczynamy już o tym mówić coraz głośniej. Były czasy, kiedy musiałam się bardzo z tego spowiadać, ale dziś już nie muszę.